Cześć, jestem Adrian. To moja Toyota Supra z 1994 roku. Samochód pochodzi z rynku japońskiego. Tam był wypuszczony z silnikiem wolnossącym 2JZ-GE. Wyjechał z fabryki w kolorze czarnym ze skrzynią manualną W58, czyli ta najsłabsza, najbiedniejsza wersja. Samochód z Japonii przypłynął do Irlandii. Z Irlandii wylądował w Polsce. W Polsce został zbudowany w okolicach Warszawy. No a obecnie jest u mnie na Śląsku. Został dołożony układ turbo, układ napędowy z BMW, skrzynia biegów 6-biegowa z diesla, dyferencjał Szpera KAS, zawieszenie BC Racing, układ hamulcowy K-Sport. Obecnie samochód jest w kolorze białym z pakietem karbonowym Seibon. Dodatkowo zamontowany jest układ nitro, a la Szybcy i Wściekli. Nad tymi wszystkimi modyfikacjami mechanicznymi czuwa komputer EcuMaster EMU Black. Drugim takim marzeniem zaraz po Toyocie Suprze było to, by stanąć swoim samochodem na stadionie we Wrocławiu, na zlocie Racism. Dziś nazywa się to Altrace. W 2019 byłem tam pierwszy raz jako widz. Zobaczyłem tam samochód od Sebastiana. Jest to Toyota Supra JZA80 Twin Turbo. Postanowiłem, że stanę obok tego samochodu, zrobię sobie z nim zdjęcie i za rok będę posiadaczem swojej już wymarzonej Supry. Tak też się stało w 2020 roku. Moja przygoda i marzenia o Suprze zaczęły się w 2011 roku, kiedy kupiłem model na zdalne sterowanie do RC Driftu z budą Supry. Później jakiś czas jechaliśmy na zlot Summer Cars Party w Katowicach. Było tam mnóstwo dobrze zmodyfikowanych samochodów, jednakże w oczy rzuciła się czarna Supra w wersji LHD Targa. Wtedy zrobiła na mnie największe wrażenie ze wszystkich samochodów. No i tak to się w sumie zaczęło. Zaczęliśmy w 2019 szukać egzemplarza dla mnie. Po przejrzeniu kilkudziesięciu aukcji różnych samochodów za granicą i w Polsce, po przejeżdżeniu naszego kraju wzdłuż i wszerz, udało się pod Warszawą znaleźć ten konkretny egzemplarz. Spełniał w sumie wszystkie warunki, jakie były postawione. Miało być turbo, miała być biała, miała być troszkę hardkorowa, już taka prawie gotowy projekt. No i tak też się stało, że wylądowała u nas. W pewnym momencie dostałem wiadomość od Marcina z linkiem do ogłoszenia na OLX właśnie tego samochodu za kwotę około 100 000. Marcin mówi: kurde, zobacz jakie tam są części. Po przeczytaniu ogłoszenia i przejrzeniu zdjęć od razu odezwałem się do chłopaków z Supra Team Poland, którzy kojarzą ten samochód, bo był w 2018 roku na zlocie Supry w Spale. Powiedzieli, że samochód godny uwagi, troszkę zmęczony, ale doinwestowany, zbudowany na porządnych częściach. Więc nie czekałem, zadzwoniłem
do właściciela, umówiłem się na oględziny. Oględziny były w warsztacie Thompson Motorsport, tam samochód był budowany. Gdy przyjechaliśmy na miejsce zobaczyć ten samochód, samochód był na podnośniku, ponieważ poprzednia skrzynia, o której wspomniałem, W58, nie wytrzymała mocy i trzeba było zmienić ją na mocniejszą. Stąd też samochód nie był odpalony podczas pierwszych oględzin. Mogłem tylko sprawdzić, jak on wygląda wizualnie, jakie są części zamontowane, jak to wszystko wygląda. No ale zdecydowałem się, by wpłacić zaliczkę i poczekać, aż samochód będzie poskładany. Za około miesiąc przyjechałem drugi raz już do właściciela. Samochód był sprawny, jeżdżący, odpalił, przejechaliśmy się i pierwsza rzecz, jaka zwróciła moją uwagę, to trzaskające z tyłu zawieszenie, a okazało się, że to szpera KAS, która tak po prostu ma. Pamiętam to, jak przyjechaliśmy po ten samochód lawetą z przyczepką i już po zakupie, po przejażdżce, po wpłaceniu pieniędzy był problem, jak ten samochód załadować na lawetę, ponieważ z przodu nie było żadnego haka holowniczego i samochód jest dosyć niski. Ładowaliśmy ten samochód przez 2 godziny, deska po desce, centymetr po centymetrze, wjeżdżaliśmy. Od pierwszego dnia z tym samochodem z tyłu głowy była już misja, by stanąć nim na Altrace. Po wysłaniu zgłoszenia i otrzymaniu akceptacji, że samochód jest zakwalifikowany, wzięliśmy się ostro do pracy i skupiliśmy się bardziej na wizualnych tematach, by samochód jak najlepiej się prezentował. Ma to być w sumie taki showcar. Ma jeździć, świstać, gwizdać, przyspieszać, ale ma też dobrze wyglądać. Nie tak jak niektóre samochody, które tylko jeżdżą, mają 1000 koni, ale z zewnątrz są obtarte i jakieś takie niedopracowane. Od zawsze miała być to biała Supra z pakietem Redoxa, z karbonowymi dodatkami. No skończyło się trochę inaczej, bo samochód jest pół w karbonie, pół biały. Niektórzy mówią, weź to auto już całe zrób w karbonie, bo jest bliżej niż dalej. Felgi też były troszkę zniszczone po zakupie. Tam możecie zobaczyć przebitki, jak wyglądały nakrętki, jak wyglądały felgi. Spędziłem nad nimi kilka miesięcy, by doprowadzić je do jakiegoś tam przyzwoitego stanu. Pokryte są powłoką ceramiczną G-Technic C5. No i wyglądają troszkę lepiej, ale przydałoby się je na nowo odbudować i pokryć tym chromem jeszcze raz. Jeszcze zapomniałem o zlocie United Crew. Bardzo fajny event. Pierwszy raz byliśmy. Samochód został doceniony przez Unimetal. Też pozdrawiam. Best of the best. Zgarnął nagrodę. Myślę, że pierwszą i chyba nie ostatnią. Postaramy się, żeby wyglądał troszkę lepiej. Obecnie jesteśmy już po sezonie 2021. Dalsze plany na samochód. Poprawić jeszcze mechanicznie kilka tematów, a mianowicie zbudować nową wiązkę silnika, pompy paliwa oraz zmienić cewki na te w sumie najlepsze do JZ, cewki z Waga, poprawy właściwości jezdnych, nowe opony. Pewnie Was ciekawi temat felg. Są to felgi Aothan DS02 w rozmiarze 19. Przód mamy 9,5 cala, tył 11 cali. Na tym mamy opony 235 30 19 z przodu i 305 30 19 z tyłu. Układ hamulcowy K-Sport, na tarczy przód tył 356 mm. Z przodu mamy zacisk 8-tłoczkowy, z tyłu 6-tłoczkowy, także nawet z 200 na godzinę do zera bez problemu samochód się zatrzymuje. Pewnie Was ciekawi, ile taki samochód pali. W sumie sam nie wiem przy takiej ostrzejszej jeździe, ale mogę Wam powiedzieć, że na trasie, na zlot w Bieszczadach Supra Poland samochód spalił przy spokojnej jeździe autostradowej około 14 litrów.
Najfajniejsze w tym samochodzie jest to, że gdzie się nie pojawię, tam znajdują się przechodnie czy jacyś przypadkowi ludzie, którzy zaczepiają, podchodzą, pytają, uśmiechają się, zbijają piątki i w sumie to jest fajne, to jest najfajniejsze. Ten samochód ma być dla ludzi, nie ma być tu zamknięty w garażu i nie ma stać gdzieś pod kocem i czekać na nie wiadomo co. On ma po prostu jeździć, pokazywać się i dawać przyjemność nie tylko mnie, ale wszystkim naokoło. A co trzeba robić, by kupić taki samochód? No, po prostu trzeba mieć marzenie na początku. Jeśli macie swoje motoryzacyjne marzenia, już nie mówię tu o Toyocie Suprze, ponieważ jest to troszkę przekoloryzowany samochód w dzisiejszych czasach, bo jest mnóstwo innych dobrych, dobrze jeżdżących samochodów. Jeśli macie taki samochód marzeń, po prostu weźcie kartkę, rozpiszcie sobie to wszystko, ustalcie priorytety, cele i pracujcie. To jest wszystko dla ludzi, te wszystkie samochody, tuningi, przeróbki. Jest mnóstwo fajnych aut. Nie tylko Japonia, ale i Niemcy, Francja, Stany. No nie wiem. Nie wiem. Te nowe Citroeny DSO są fajne. Wizualnie. Kia Stinger, Kia Proceed. Operatora tutaj. Pert Media. A taka jeszcze ciekawostka, chciałbym taki samochód wziąć na tor, zobaczyć co on potrafi, ale niestety nie potrafię dobrze jeździć samochodem. Także jak ktoś będzie chciał mnie nauczyć dobrze jeździć, to odezwijcie się. Chłopie, co to auto potrafi, to... A sprzęgło jest richtig z BMW M5 E60. Fajnie, nie? Supra Turbo. Czytał Adrian. A tu pająk nam wisi, widzisz go? Widzisz go tu? Komandos się spuszcza, widzisz go? Carboner, pająk.